użytkowników pomp czy zestawów hydroforowych napotyka problem dotyczący wyłącznika ciśnieniowego. Wyłącznik ciśnieniowy to urządzenie, którego zadaniem jest włączanie lub wyłączanie pompy, jeśli ta wytworzy zadane ciśnienie. Ale jak go podłączyć, a później odpowiednio wyregulować? Na wstępie pokażę, jak fizycznie zainstalować wyłącznik. Wyłącznik z gwintem 1/4 cala montujemy najczęściej w specjalnym mosiężnym złączu pięciodrożnym, które to montujemy bezpośrednio w pompie lub zbiorniku hydroforowym. Wykorzystujemy tu gwint zewnętrzny 1/4 cala. W przypadku wyłączników z gwintem 0,5 cala należy zastosować trójnik, redukcję oraz półcalową baryłkę. Nie zapominajmy o prawidłowym uszczelnieniu gwintów, gdyż to jest bardzo ważne. Najlepszym rozwiązaniem będą tu pakuły i pasta uszczelniająca. Przejdźmy do podłączenia przewodów elektrycznych w wyłączniku. W tym celu zdejmujemy zewnętrzną osłonę i przeciągamy odpowiednio przewód zasilający i od silnika pompy. Żyła żółto-zielona, czyli uziemnienie pompy, podłączamy odpowiednio w tym miejscu. Przewód żółto-zielony, czyli uziemnienie silnika, podłączamy tutaj. Przewód niebieski, zwany zerem roboczym, od pompy podłączamy w tym miejscu, od zasilania zaś tutaj. Natomiast przewód brązowy, czyli faza, podłączamy odpowiednio tutaj i od silnika w tym miejscu. Po prawidłowym podłączeniu należy przykręcić obudowę zewnętrzną. Podłączyliśmy nasz wyłącznik ciśnieniowy elektrycznie, a teraz pokażę, jak odpowiednio wyregulować wyłącznik. Musicie wiedzieć, że większość wyłączników ciśnieniowych jest już fabrycznie ustawiona. Na przykład w tym przypadku załączanie pompy następuje przy 1,7 bara, a wyłączanie przy 2,5 bara. Jeśli parametry pompy pozwalają, a my chcemy mieć większe ciśnienie, możemy zmienić zakres załączania pompy. Znajdują się tutaj dwie śruby ze sprężynami, większa oraz mniejsza. Zależnie od modelu wyłącznika, śruby odpowiadają za regulację ciśnienia załączania i wyłączania. W naszym przypadku śruba większa odpowiedzialna jest za dolne ciśnienie, czyli załączanie pompy, gdy ciśnienie w instalacji spadnie. Kręcąc większą śrubą w prawo, zwiększamy ciśnienie załączania. To znaczy, że pompa szybciej się włączy, a odstęp między włączaniem pompy a wyłączaniem zmniejszy się. Oczywiście zakładam, że poziom powietrza w zbiorniku jest odpowiedni. Śruba mniejsza odpowiedzialna jest za wyłączanie pompy, gdy uzyskamy odpowiednie ciśnienie w instalacji. Kręcąc mniejszą śrubą w prawo, zwiększamy ciśnienie wyłączania. Spowoduje to, że pompa będzie pracowała dłużej, aż do momentu uzyskania większego ciśnienia. Im bardziej skręcimy śrubę, tym większe ciśnienie uzyskamy w instalacji, czyli w kranach. W tym miejscu musimy uważać, żeby nie ustawić większego ciśnienia niż osiąga pompa. Maksymalne parametry pompy znajdziemy na tabliczce znamionowej urządzenia. Maksymalne, czyli bez obciążeń. W praktyce, w każdym przypadku mamy straty związane z zasysaniem. Im dalej do studni, tym większa strata. Jeśli po naszej regulacji pompa się nie wyłącza, oznacza to, że ustawiliśmy zbyt wysokie ciśnienie wyłączania. Należy wówczas małą śrubę poluzować, odkręcając w lewo. Jeśli dalej będziesz miał problemy z wyregulowaniem wyłącznika ciśnieniowego, zadzwoń do nas. Chętnie pomożemy Ci w problemie. Warto wiedzieć, że na naszej stronie internetowej znajdziesz mnóstwo ciekawych produktów z branży hydraulicznej oraz porady, jak je podłączyć. Jeśli nie wiesz, jaka pompa czy zestaw będzie najlepszy lub nie wiesz, jak podłączyć daną pompę czy wyłącznik ciśnieniowy, zadzwoń do nas, zajrzyj na naszą stronę. Chętnie pomożemy Ci w problemie.
serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty.